Wow, jestem w szoku. Stworzyłem laboratorium, którego nikt wcześniej nie znał. Arduino i testy. Natomiast coś mnie tu niepokoi. Zmiana wyświetlacza i mamy teraz tak. Tutaj taki wyświetlacz. Zresetujmy. Widzimy, tutaj jestem, wyświetla zmiana czasu błysku, blink, postawiana przy pomocy potencjometra w tym momencie. Duel, czas napełniania, ładowania cewki, pomiar tutaj też będzie. Mikrosekunda, prędkość obrotowa i procentowo TPS, położenie przepustnicy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zdublowane mam tutaj w terminalu pomiary. Wpinam generator, żeby sprawdzić, czy ta nowa biblioteka do wyświetlacza nie pomiesza moich pomiarów, wyników w Arduino, co często bywa, że coś tam się na podstawie tego dzieje z timerami. Właśnie o to chodziło, aby można było odpiąć komputer na spokojnie i teraz sobie sprawdzić, czy to wszystko działa prawidłowo. I co widzimy według tego oscyloskopu zabawkowego? 24 mikrosekundy. Tutaj zadane jest według timera 20. Więc w zależności to jest jeden krok timera więcej bądź mniej. To jest taka dokładność. Natomiast czy tutaj mam małe możliwości z tym oscyloskopem, jeżeli chodzi o pomiar pojedynczych impulsów, ale tutaj widzimy sobie, że jeżeli chodzi o pomiar czasu, to wszystko raczej działa całkiem w porządku. I teraz tak, duel 4200 mikrosekund. Według pomiaru na oscyloskopie mamy 4,16 milisekundy, więc jest to dość zbliżone, aczkolwiek widzimy tutaj małą przestrzeń pomiędzy tym sygnałem a tym. Jest to około 38 mikrosekund przesunięcie. I teraz tak, przesunięcie może wynikać z dodania tej biblioteki obsługi wyświetlacza, a może wynikać z czegoś innego i trzeba do tego teraz dojść, skąd to przesunięcie tutaj przyszło, bo to troszeczkę czasu, cykli zegara jest przesunięte. Tak, to przesunięcie jest stałe. Te 44 prawie mikrosekundy i to jest złe i niedobre. Powinno być wyzwolenie od razu tym zboczem upadającym. Trzeba sprawdzić w kodzie, co teraz tutaj bruździ. Ok, i sprawdzam sam transoptor i wychodzi na to, że to jest wina pojemności tutaj. Zaraz sprawdzę mój filtr, bo widzicie, co jest? To jest przesunięcie na pojemności, czyli to jest wejście, to jest wyjście, czyli to nie jest programowo. Programowo wygląda, że jest dobrze, natomiast tutaj trzeba sprawdzić filtr dolno-przepustowy. Zaraz wymienię, nie mam żadnego filtra, tylko rezystor podciągający 10 kΩ. Zaraz poszukam około 4,75 albo 3,3 i zobaczymy, jaka będzie różnica w czasie. Rezystor wylądował z dołu, żeby był szybki do wymiany na później. Dla mnie to jest budowa narzędzi pracy. Jeżeli nawet tutaj będzie ta różnica z czasem, to i tak, jeżeli będę prowadził pomiary na tym samym urządzeniu, to będzie takie same przesunięcie kątowe. Więc aż tak mocno się tego nie obawiam, ale jednak warto zrobić wszystko sprzętowo i programowo, aby być jak najbliżej swojego celu. Ok, i teraz tak, sprawdzam. Na wyjściu jest teraz różnica 21 mikrosekund. 2 kΩ rezystor podciągający. Wcześniej było 48 mikrosekund, 10 kΩ. Więc jeszcze spróbuję to zmniejszyć do 1 kΩ. Zobaczymy, czy coś to pomoże, bo ten czas jest zbyt długi.
Jeżeli tutaj nałożymy na siebie, to wygląda jakby idealnie się pokrywało, ale wiadomo, że nie. I teraz tak, blink. Regulujemy blinkiem. Widzimy, że blink nam się porusza. Zaraz sobie pomierzę ten blink i to wszystko. I nasz duel, czy się zgadza. Jak widzimy, RPM mamy 100 Hz. Trzyma, zgadza się. Mniej więcej tak to jest. Duel, czas napełniania cewki, jak widzimy tutaj pomiar pokazuje 5 milisekund, więc jest wzorowo, bardzo fajnie wzorowo. Teraz tak, blink, sprawdźmy, czy nasz blink mniej więcej 480 mikrosekund, 468, no powiedzmy z tym właśnie, z tymi timerami, nie wiem, czy to ja jestem na bakier, czy coś jest, że nie da się tego tak jakby, znaczy da się, tylko ja jeszcze tego nie wiem, dlatego ćwiczę to wszystko, aby się tego dobrze nauczyć, ale już jest bardzo, bardzo blisko tego, co bym chciał. Kwestia tutaj też tych wszystkich uwzględnienia przeliczeń i tego, co jest naprawdę. Myślę, że nie jest tak tragicznie, bo jedna sprawa Arduino i timery, druga sprawa ten oscyloskop-podobny przyrząd pomiarowy. No to nie jest prawdziwy oscyloskop taki, więc tutaj też w zależności od ustawionej podziałki mamy teraz 460 mikrosekund mniej więcej. To by się zgadzało. Najkrótszy impuls 24 mikrosekundy, no i tutaj tak się zgadza, bo tutaj sobie tak pływa 20-24, jeden impuls na timerze. I teraz tak, widzimy nasze światło. Na drzwiach widzimy naszą kostkę, widzimy tutaj, tak? Możemy regulować. Jeżeli będę nasz czas blink zwiększał, to będziemy widzieć naszą kostkę dużo większą. I dlaczego nasz czas, widzicie? I teraz z tego pomiaru 360 mikrosekund, no i zgadza się, 368 mniej więcej, zgadza się. I widzimy teraz wyraźny kwadrat, tak, przybliżenie. Dlaczego zmiana tego czasu jest też interesująca? W zależności od średnicy koła, które się obraca, żeby śledzić znak, no to potrzebujemy sobie mieć regulację tego czasu, aby było ładnie widać. Jest ciekawe. No powiem, że wygląda to obiecująco i dużo fajniej niż co sobie wyobrażałem. Ale to wygląda na generatorze i na stole. Teraz tak, makieta jest tutaj. Wypadałoby to spiąć z makietą. Jutro będę spinał to z makietą. I wyjdzie wszystko. Na razie będzie bez zakłóceń z tego powodu, że nie podpinamy cewki zapłonowej, bo taki układ na pająka tutaj zlutowany nie jest zbyt dobrze odkłócony, nawet taki wyświetlacz, więc prawdziwe testy przy pracującej iskrze obok ze świecy zapłonowej i tak dalej mogłoby spowodować, że tu będą się działały cuda, czyli będzie się resetowała Atmega w Arduino albo inne rzeczy. Wiem z doświadczenia, że tak może być, ale jeżeli nie mamy iskry i mierzymy same sygnały, może być ok. Zobaczymy, może uda się podpiąć później pod motocykl i sprawdzić przy pracującym motocyklu, czy faktycznie zbiera te śmieci, czy nie. Dajmy sobie wyzwalanie pojedyncze. Dlaczego trudno jest to zmierzyć? Widzicie, że to nie jest prostokąt, tylko to jest właśnie takiego typu sygnał. Widać tutaj zbocze narastające. I teraz jest kwestia tak naprawdę, w którym momencie Arduino
wyłapuje ten sygnał. 167, 165 i to jest super. Dzisiaj zabawa na parterze, jak chłopcy, siedząc dupą na ziemi. Dobra, makieta jest tu, nie będę zbyt hałasował. Przykleiłem troszeczkę klejem na gorąco wyświetlacz, żeby znowu przy wysokich obrotach nie odleciał w kosmos. I tak, nowy nabytek, z którego jestem bardzo średnio zadowolony, ale to jest zasilacz tak zwany warsztatowy, bardziej niż laboratoryjny, tani, impulsowy, 30 V do 10 A, ale ile w tym prawdy, nie wiem. Bardzo jest do bani to, że regulacja jest taka ospała, ale to nic. Innym razem opowiem coś o tym. Pora zrobić test tego, co wczoraj przygotowałem z stroboskopu z makietą. No tak, jeszcze w tym całym bałaganie okazało się, że trzeba dorobić przewody z łapkami, żeby wszystko sobie fajnie pospinać, więc do roboty. Przygotowałem kilka kabelków pomiarowych, trzeba sobie posprzątać. Po co mi te kabelki pomiarowe? Tutaj sobie wkręcę w kosteczki i będę mógł tymi fajnymi haczykami popodpinać sygnały do roboty. Mamy tutaj haczykami zapięte. Idzie tutaj na transoptor stroboskopu, tutaj będzie pomiar TPS-u i zasilanie. Chcę dać wspólne, żeby tutaj też nie było żadnych dziwnych rzeczy. Tak, i tych kabelków trzeba sobie dorobić jeszcze więcej, żeby mieć różne możliwości szybkiego połączenia. Takie oto złącza bananowe, do których można jeszcze kolejne banany podpiąć. Już kabelki tutaj tego, tamtego. Dobra, mamy tutaj banany. Ile czasu zajmuje rozkładanie tego wszystkiego w mieszkaniu na podłodze? I za godzinę wraca żona, więc znowu to trzeba wszystko ładnie uprzątnąć. A ja jeszcze nawet nie zacząłem uruchamiać tego wszystkiego. Dobra, streszczam się. Mam już kabelki, mam już połączenia. Teraz przejrzeć schematy, podpiąć i zobaczyć, czy to w ogóle błyska. Ważne na bieżąco informacje i już zmiany są. Tutaj miałem 11 jako przewód TPS-a był plus, a teraz okazało się, że minus, napięcie ujemne i zacząłem dochodzić, o co chodzi i jest odwrotnie. Dobra, już jest poprawka, dlatego wskazanie TPS-u wcześniej mi nie działało na komputerze, teraz prawdopodobnie zacznie, dlatego trzeba sobie mieć wpięty woltomierz osobno pod ten potencjometr, sprawdzić najpierw na woltomierzu te napięcia. Okazało się dzisiaj, że było odwrotnie, czyli było minus 5 V zamiast plus 5 V. Okazało mi się, że rozpiskę źle zrobiłem. Kiedy błąd zrobiłem źle? Gdy sprawdzałem schemat albo gdy mierzyłem, nie wiem. Teraz, gdy są podłączone napięcia, można to sprawdzić w teorii, więc cały czas są poprawki, cały czas się uczę, cały czas coś się pali, cały czas coś się dzieje. Podpięty potencjometr TPS-u i w tym momencie mamy tak, sygnał tutaj, żeby odczytywać procentowo TPS i ustawmy, żeby znowu nie spalić niczego, na pomiar napięcia stałego i tu będę odczytywał napięcie, a tu będę odczytywał procenty TPS-u. Tak. Spinam i sprawdzam, czy to ruszy. Mamy napięcie TPS-u. Reaguje, zmniejsza się, zwiększa, jest w zakresie od 0 do 5, dobrze, więc to już jest napięcie z modułu zaponowego. Moduł jest wpięty teraz, tylko tak, moduł stroboskopu i makieta. Tutaj jestem, mamy tak, widzicie, TPS, ale na razie bo wisi w powietrzu, dotykamy do plus 5 V, mamy 100%, dotykamy do 0, mamy 0%. Zaraz już wpinam w potencjometr. No i zobaczcie teraz. Widzimy, jest wpięty. Ładnie nam w procentach pokazuje. 0%. Dajmy 10%. I pokazuje nam 0,5. Ok. Dajmy 20%. I pokazuje 1. 40% mamy 2 V, więc całkiem
Fajnie to pokazuje. 100% mamy 5. 60% przepustnica. Tak. I mamy 3, więc działa. To działa. Teraz co powinniśmy zrobić? Odpiąć naszą makietę. Tutaj jestem, sterownik, ok. No i dajmy sobie przy tym stół. Nasz moduł nie reaguje. Nasz moduł zaczyna błyskać tak od 200. Nie, od 300 z tego co pamiętam. Nasz moduł działa od 300. Natomiast dlaczego nic tu się nie dzieje? Już sprawdzam kabelkologię, o co tu chodzi. Faktycznie nie mam pomiaru. Obrotomierz działa jak najbardziej, mamy 900, dajmy 1000. Działa, tutaj mryga i tutaj pewnie kombinowałem przy transoptorze i pewnie to trzeba teraz zmienić, dopasować sygnał. Więc stop. Odpinamy dla bezpieczeństwa wszystko, co się da. I sprawdzam. Oscyloskop wpinam i zobaczę, jaki jest sygnał. No, oczywiście teraz dochodzenie wieczne. Widzicie, jak mryga? Jest. Sygnał jest złapany. Widzicie? Jest sygnał. I teraz trzeba zobaczyć sygnał, to jest wejściowy na transoptorze, czy mamy sygnał wyjściowy na transoptorze? Pewnie nie, bo nasze Arduino nie wychwytuje to, więc zmiana tego rezystora podciągającego spowodowała, że trzeba będzie zmienić rezystor wejściowy na transoptorze. No i niestety potwierdza się to wszystko, że nie mam sygnału z transoptora i trzeba zmniejszyć wartość tutaj teraz rezystora na wejściu. No tak to już bywa. Ok, pralka mnie zagłusza, ale zobaczcie, wlutowałem 1 kg. Równolegle z 5 kg. No tak, na razie tylko eksperymentalnie i oczywiście wszystko działa. Czyli zobaczmy nasz prędkość zadana 396 mniej więcej. Tutaj jest 400, widzicie, też podobnie to wszystko się zgrywa. Widzimy nasze czasy, widzimy nasz procent TPS-u, więc teoretycznie jest ok. Widzimy nasz stroboskop. Definitywnie zostawiając nóżki, aby móc się właśnie sondami wpiąć spokojnie. I dlaczego tak to wygląda w prototypowych elementach, że coś nie zawsze działa, z generatorem działa, później w rzeczywistości nie działa, bo rezystor ograniczający prąd dla transoptora dobrałem o większej wartości, więcej tych kilomów, aby zabezpieczyć przed upaleniem. Ale teraz jeżeli wiem, że prąd jest zbyt mały dla transoptora, no to zmniejszyłem z 5 na 1 i działa. Więc mając wszystkie parametry z góry, można sobie ładnie to policzyć, natomiast jeżeli właśnie nie mamy wszystkich tych parametrów przewidzianych z góry, lepiej jest dać nadwyżkę i powoli sobie wtedy schodzić w dół i obserwować, co się dzieje. Jaki rezultat mamy? Sygnał jest całkiem ciekawy. Tu sobie odczytujemy to, co chcemy. Nasz blink możemy sobie zmniejszyć. Tak, mamy parametry. Tu nam chodzi. Sprawdzić mogę różne inne rzeczy. Obrotomierz nam chodzi. Więc jest całkiem nieźle. Proszę bardzo, duel. Czas ładowania sewki. Mamy 16 milisekund. I tutaj pomiar na oscyloskopie też X1, X2, 16 milisekund pokazuje, więc pomiar jest wzorowy, tak jak na generatorze. Wow, jestem w szoku. Stworzyłem laboratorium, którego nikt wcześniej nie znał. Nawet sam się tego nie spodziewałem.
Zasilacz warsztatowy, drugi zasilacz warsztatowy, wszystko rozwalone, własne przyrządy, oscyloskop, lutownica, statyw, stroboskop i co? Prawie wszystko by działało, ale nigdy nic nie zadziała bez taśmy izolacyjnej. Dlaczego taśma izolacyjna? Ponieważ to łapie wibracje. Gdy makieta wibruje, to łapie wibracje i robi straszny hałas, więc dam trochę taśmy izolacyjnej, żeby to zablokować i powinna być gitara. Tutaj jestem, ja też tutaj jestem i ty też tutaj jesteś? Tutaj jesteś, dobra. Jesteś tutaj. Startujemy. Tysiąc obrotów. Ja widzę 240 kąt w tej chwili jest i reguluję. Widzicie? Długi czas blink, czyli długi czas stroboskopu rozmywa. Minimalny czas stroboskopu i widzimy nasz kąt. Jeszcze jest właśnie kwestia ustawienia odpowiedniego kąta padania. Zaraz te hałasy miną. Ustawienia odpowiedniego kąta padania oświetlenia, dlatego że to jest płytka z inoksu i ona jest odblaskowa. Gdyby to było, nie wiem, na tle czarnym czy białym, to by inaczej to wyglądało. I dlatego te ramię jest w ten sposób, aby sobie dowolnie ustawić tą latarkę, nie trzymać jej w ręce, tylko raz ustawić i obserwować wszystkie zmiany. Już widziałem, że się zmienia dość fajnie, tylko właśnie ustawię stroboskop na swoim miejscu. Zobaczcie, o czym mówię. To jest nasz sygnał. Tu mamy wszystkie nasze potrzebne parametry, możemy odczytać. Oczywiście minimalny czas blink, czyli minimalny czas 20 mikrosekund na stroboskop. Widzimy na naszym stroboskopie elegancko. Tutaj wartość zadana 600. Regulator PID utrzymuje też 612 mniej więcej i tu się to pokrywa, tak jak regulator PID utrzymuje. I to jest bardzo odpowiednie do pracy silnika spalinowego. To nie jest tak jak generator, który będzie idealnie na sztywno, tylko tutaj są opory tej przekładni, więc regulator stara się to utrzymywać. I zobaczmy, też obrotomierz działa 500, dajmy 1000 obrotów. Mamy tutaj nasz 1000. To też nam sygnał się zmienił. Widzicie? Tak. Tu nasz obrotomierz ile pokazuje, widzicie? Pokazuje, mamy czas ładowania duel cewki 7 milisekund. Kąt 200, 240. Przygazujmy sobie. Dobra, nie robię w tej chwili za dużo hałasu. Widzę, że można przystąpić do charakterystyki. Jestem na tym etapie, że wygląda na to, że można zacząć czytywać charakterystykę. Mam pomiar procentowy z TPS-u. Mam stroboskop ustawiony, na podstawie którego widzę całkiem wyraźnie. Mam podziałkę kątową. Mam odczyt czasu ładowania cewki. Co tutaj jeszcze mam? Obrotomierz fabryczny, tak takie różne rzeczy, więc teoretycznie wypadałoby zrobić trochę hałasu, wziąć sobie zeszycik, tabelkę i zacząć spisywać. Tylko zanim to nastąpi, należałoby ustawić te wszystkie podziałki kątowe mniej więcej tak,
aby to się zgadzało w jakimś tam stopniu właśnie z tym, co jest w danych katalogowych od Hondy i sprawdzić, jak to fabrycznie wygląda w stosunku cylinder pierwszy, drugi. Czy to wszystko się też pokrywa, bo wiadomo, że całe ustawienia powinny być sczytane dla cylindra pierwszego i porównane z cylindrem drugim. Przesunięcie kątowe teoretycznie powinno być ustawione perfekcyjnie z tego modułu fabrycznego. Więc na tą chwilę jestem zadowolony z tych prac i widzimy się niebawem. Czyli teraz dopiero będzie minimalizm. W tym momencie nie potrzebuję już woltomierza. Jest mi już zbędny. Do pomiaru TPS-u będę korzystał z procentów, tak jak w Speeduino. Mamy później podziałkę procentową, niepotrzebne nam napięcie, więc to jest ok. Oscyloskop w tym momencie też już nie jest mi potrzebny do wglądu przy ściąganiu tej charakterystyki zupełnie, ponieważ wszystkie cały czas duel, czas ładowania cewki, obroty będę widział na tym właśnie ekraniku, na stroboskopie i dlatego skupiłem się na tym, żeby zrobić tego typu narzędzie, z którym mogę pracować bez już potrzeby podglądu oscyloskopu i innych rzeczy, czyli tutaj zaraz to sobie odpinam, chowam lutownicę też, tak? Ten oto nieład składu też można gdzieś tam sobie już uporządkować. Obrotomierz ten też w zasadzie można by było odpiąć, ale na razie niech będzie, tak dla ciekawości. Więc wygląda ciekawie. I dlaczego zasilacz warsztatowy pierwszy mój jest tutaj wpięty? Z ciekawości, bo niektóre moduły, tak jak Speeduino, można ustawić też czas duel ładowania cewki zależny od napięcia na akumulatorze. To też właśnie chcę sprawdzić, czy to się zmienia, bo już widzę na początku, że jest to założenie takie, że przy rozruchu mamy ten aż 16 bodajże milisekund, bardzo długi czas ładowania cewki, bo napięcie w czasie, gdy rozrusznik nam pobiera duży prąd, mocno spada, więc myślę, że tylko i dlatego to jest tym spowodowane. Bardzo długi czas ładowania cewki i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale żeby zbadać cewkę, to któregoś razu będę musiał fizycznie podpiąć cewkę ze świecą i po prostu prześledzić, jak to wygląda już, jaki prąd, jakie napięcia na pierwotnym i wtórnym wyglądają i jaki ten czas duel ładowania cewki będzie najbardziej optymalny. Działamy dalej. No i okej, skąd te informacje się bierze, kiedy ma być zapłon? No jest oczywiście książka serwisowa. I ja mam moduł w tej chwili podłączony od XL600V 9799 rok. No i tutaj widzimy wolne obroty i tak do mniej więcej 1700 obrotów, to jest 10 stopni, a przy 5000 powinno być około 30 stopni wyprzedzony. Dla 650 mamy tutaj poniżej, zobaczcie, i powinno być przy 6000 do 32 stopni wyprzedzony, więc to są znaczące różnice. Zobaczcie też dla Afriki Twin 750, gdzie przy 4500 jest to 28 stopni, więc tak to jest tutaj podane i to są wyjściowe parametry. Tak samo jak kąt zapłonu pierwszego cylindra i kąt zapłonu drugiego cylindra. I teraz na tym właśnie się skupić muszę. Czyli gdy już sobie sprawdziłem, przy jakim kącie jest pierwszy cylinder i drugi, teraz będę starał się przy wolnych obrotach, czyli około 1000 obrotów, ustawić tak, aby moja ta tarczka kątowa właśnie wskazywała wartość, mamy tutaj pierwszy cylinder, 232 stopnie. Od tego chcę wyjść. No i teraz czeka mnie wyzwanie. Odczytać muszę kąt, który mam w tej chwili. Przesunąć. Wiadomo, że wyobraźmy sobie, że to jest teraz dekiel od strony alternatora i chcemy ustawiać rozrząd, czyli wałem obracamy w tą stronę. W tą stronę się kręci wał. Silnik też się w tą stronę kręci i teraz kręcąc w tą stronę, teraz zobaczę, czy moja podziałka kątowa jest odpowiednia. Najwyżej zrobię to sobie, odwrócę i zapiszę obok, jeżeli te wartości będą odwrócone. Ale chodzi o to, żeby ustawić nasz kąt początkowy
232 wtedy, kiedy jest wyzwolenie. Luzowuję moją flanszę tutaj i przesuwam zgodnie z wałem. Ustawiłem już 231, jeszcze 1 stopień delikatnie przesunąć i zablokować te koło. Później na podstawie tego, że to jest wyprzedzone o 10 stopni, czyli przesunąć o 10 stopni, ustawić 0, pierwszy cylinder jako górne martwe położenie na 0, żeby było. I później sprawdzając zapłon na drugim cylindrze, ustawić drugie górne martwe położenie na tym rozrządzie. Zobaczmy, czy to będzie widoczne. Nie. Przesunęło mi się troszeczkę na 231. Wszystko zależy, czy się siedzi, czy się leży. No właśnie, ja leżę na podłodze i perspektywa od tego zależy. Czyli tak, w skrócie, jeżeli zapłon mamy wyprzedzony przed górnym martwym położeniem pierwszego cylindra o 232 stopnie, to jest tak, no to dajmy 10 stopni, to będzie 242 i mamy tutaj 0 na przednim front. A teraz sprawdźmy zapłon na drugim cylindrze, gdzie nam tu się pokazuje. No tyla noga i uszkodziłem mój klucz do dociągania. Główeczka taka mała, ta kuleczka, która jest na końcu, mi się ułamała tam w środku i została. Niedobrze. To wypadałoby skleić klejem do gwintów, bo już przy rozkręceniu do 9000 obrotów zaczęło mi się to wszystko rozkręcać, te talerzyki. Ale poniżej tych 5000 obrotów jeszcze to się trzyma. Niestety wibracje są niemiłosierne, ale jest dużo lepiej niż na samym początku. Ok, sprawdzam dalej. Jak na jakiejś hamowni potrzebuję wentylator, żeby mi tutaj chłodzi mój radiator, który jest z dołu, bo już się nagrzewa, ale już pomału są jakieś spostrzeżenia, jak co działa. Nie wiem, o co chodzi z TPS-em, ale pomiędzy 6% a 93-4% jest dany kąt i jeżeli zjedziemy do 0%, to ten kąt spada, tak samo jak przekroczymy 94%, no to spada do danej wartości. Więc coś ciekawego się dzieje, robi sporo hałasu, ale potrzebuje też chłodzenia. No i fajnie to się dzieje. Całkiem nieźle chłodzi ten wentylatorek, tu już jest zimne. Ok, no to startujemy. Obserwujemy, tabelka przygotowana. Tutaj też odczyty na bieżąco. No i trzeba wprowadzać w tabelkę co się uda tutaj odczytać. Mała przerwa by się przydała. Tabelka się uzupełnia. Tu jest wszystko ok. Chłodzenie w miarę działa. Trochę to się nagrzewa, ale nie wiem, czy korki do uszu nie będą potrzebne, bo już to trochę hałasuje. Jestem przy ilu obrotach? 3200. Jest fajnie, ale robi się niefajnie, bo z większą ilością obrotów zwiększają się wibracje i może to się wszystko znowu porozkręcać. Powiem wam, że to bardzo mocno wciąga. Takie laboratoryjne sczytywanie nie jest idealnie. Dlatego że im wyższe obroty, tym wyższe wibracje. Ciężej uchwycić różnicę, ile stopni jest, tam z dokładnością mniej więcej do 1-2 stopni. W zależności też pod jakim kątem to się obserwuje. Staram się leżeć na podłodze, żeby powtarzalnie obserwować strzałkę. I na dzisiaj kończę. Niestety dobrnąłem do 4600. Dalej już kąt wyprzedzenia zapłonu powyżej 10% TPS-a
będzie się utrzymywał właśnie około 31 stopni, natomiast duże zmiany zaczną się robić właśnie już na podstawie czujnika położenia przepustnicy. Z tego co widziałem, będzie już tutaj bardziej to się zmieniało, tylko nie mogę hałasować, bo jest już godzina 20:30, 20:40, 20:40, a to tak hałasuje jak odkurzacz i jeszcze robi się głośniej. Tutaj chłodzenie działa bardzo dobrze, dodatkowy wentylator, potrzebowałbym mały wentylator tutaj zamocować. Uchwyt też jeszcze nie dobrnąłem do tych wysokich prędkości, ale też w miarę stabilnie, stroboskop. Tutaj pomiary, bardzo jestem zadowolony z tego ustrojstwa. Ten wyświetlacz jest bardzo czytelny i te wszystkie dane można sobie odczytywać, tak jak tutaj jestem. Tutaj też jest wersja sterownika zrobiona i to fajnie zaczyna działać. Natomiast hałasuje i nie można tego przeprowadzać w domu. Więc poznaję na razie moduł, który mnie średnio interesuje, ale jest pod ręką. Moduł próbny od Hondy Transalp XL 600V z lat 97-99. Więc jedno co zaobserwowałem, to prawdopodobnie ten moduł zapłonowy nie ma odcięcia, ale jeszcze się przyjrzę, bo właśnie na podstawie TPS-u może być nie takie mocne odcięcie, tylko może być to zrealizowane tym, że ten kąt się na tyle zmienia, że już po prostu nie będzie się tak wkręcał. Nie wiem, jeszcze tego nie wiem. Poznaję, jak to wygląda właśnie w postaci tabelki, a dalsze rozkminy to dalsze nowe materiały, z którymi muszę się zapoznać, dlaczego tak, a nie inaczej. Każda charakterystyka jest indywidualna do silnika, więc jedną podstawę sobie tworzę, będę to analizował. No i niebawem, jeżeli skończę ten moduł, to zabieram się za moduł od 650. I wtedy będę też tak samo to wszystko analizował, porównam sobie dwie tabelki, jakie znaczące tam różnice są. I to będzie taka podstawa, baza podstawowa do przeniesienia do Speeduino. A później zobaczymy po wszczepieniu w Speeduino, po zmianie impulsatora, bo to nie będzie ten sam impulsator, czy odwzorowuję tabelkę. Tam jeszcze trochę pracy czeka. Mam nadzieję, że nie utknę w kolejnych delegacjach i wyjazdach, że znajdę chwilę czasu, żeby temat poruszyć mapy zapłonowej.